Bardzo trudno jest ocenić głośniki do miksu poprzez tylko ich słuchanie. Jeszcze trudniej, a nawet jest to prawie niemożliwe, żeby zrobić fajny, dobry test głośnika do studia na YouTube. Można wymieniać cyferki, można pokazywać wykresy, można omawiać dane techniczne, skupiać się na technologicznych detalach. Można nawet wyszukać w słowniku języka polskiego jakieś zgrabne epitety odwołujące się do skojarzeń z brzmieniem. Ale co z tego, jak większość z tych rzeczy nijak ma się do rzeczywistości, a przede wszystkim nie odpowiada na pytanie, czy dana paczka jest dobra do miksu. Dlatego przygotowaliśmy absolutnie unikatowy test porównanie. Do testu staną zawodnicy z różnych klas budżetowych. To jest The Quest monitorów studyjnych. Wracamy już po krótkim bloku reklamowym, bo czymże jest współczesny sport bez sponsorów? Oczywiście, nasz sponsor wyłożył hajs tylko na zawodników. Nie daliśmy się przekupić. Chcemy, aby nasza opinia pozostała niezależna oraz bardzo subiektywna. Panie i panowie, przed wami pierwsza gala miksu zawodowego Warszawa 2003. Kategoria lekka, ale z wielkimi aspiracjami. APS Classic 2020, popularnie zwany Apsikiem. Dla wielu to kapitalny underdog, ale dla innych to tylko niespełniona ambicja. Aktualnie wyceniany na niecałe 5000 zł. Kategoria średnia, największy celebryta ze stawki, Amphion 118. Jego sława udokumentowana jest na jednym z najdłuższych i wciąż aktywnych wątków o monitorach na forum Gearspace. Niczym Johnny Cage rozdał autografy już na 324 podstronach wątku Amphion Beautiful. Jego wartość obecnie szacowana jest na okolice 14 000 złotych, ale przed walką bywa nieco pasywny i zwykle potrzebuje solidnego wzmocnienia. Reprezentant wagi półciężkiej Barefoot Footprint 02. Ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo ten zawodnik uderza z boku jak nikt inny. Wyceniany na nieco ponad 18 000 złotych. Waga ciężka. Majestatyczna trójdrożna ex machina Pulsar już pręży swoje karbonowe membrany. Wykształcony i silny. Na ringu przypomina Antonego Joshuę. Zobaczymy, czy starczy mu animuszu na zgarnięcie wszystkich pasów. Wyceniany aktualnie na 52 000 złotych. Pojedynek został zakontraktowany na 4 rundy. Wszyscy zawodnicy już dawno wygrzani. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fight! Runda pierwsza. Wygląd zewnętrzny. Zapytaliśmy naszych przyjaciół, kolegów i subskrybentów, który zawodnik ma najpiękniejszy fizys i dlaczego. Jak widać, nasze community ma bardzo konserwatywny gust. Punkt dla psika. Runda druga. Lewitacja na czas. Zaprojektowaliśmy specjalnego 12-oscylatorowego patcha, w którym skrupulatnie generowany DC offset jest modyfikowany przez LFO o bardzo konkretnym przebiegu i częstotliwości. Ten dźwiękowy dron po przepuszczeniu przez głośniki skierowane do siebie i ustawione z odpowiednim przekrzywieniem od osi generuje krótkotrwałe pole grawitacyjne. Przedmiot testowy musi być organiczny i przede wszystkim wegański. Zobaczmy, ile mocy mają nasi zawodnicy i na ile sekund spowolnią spadającą cytrynę. Runda trzecia. Zdmuchiwanie świeczki przez port Bass Reflex. Ani Amphiony, ani Barefooty, ani Pulsary nie mają portów Bass Reflex. Za to Apsik poradził sobie z łatwością. Waga świeczkowa górą. Runda czwarta. Poprosiliśmy naszego kota, aby w imieniu wszystkich zwierząt wybrał najlepiej rezonującą paczkę. Zdecydowanie wybrał polską konstrukcję. Może dlatego, że jest to polski kot. Panie i panowie, zaskakującym zwycięzcą naszej wielkiej gali został...
No dobra, pobawiliśmy się trochę, ale teraz pora na to, żeby ten temat potraktować trochę poważnie. Jeśli podoba Wam się to wideo, dajcie nam lajka, suba, napiszcie jakiś komentarz albo zadajcie pytanie. Będzie to dla nas fajna informacja o tym, że idziemy w dobrym kierunku. W kwestii monitorów studyjnych każdy ma jakąś własną agendę, upodobania, własne potrzeby. Główną potrzebą Superluminal jest aktualnie chęć posiadania systemu odsłuchowego monitorów studyjnych, które przede wszystkim zwiększą komfort pracy, przyspieszą podejmowanie decyzji, spowodują, że translacja będzie dobra i powtarzalna. Czyli w skrócie, chcemy robić najlepsze miksy w jak najkrótszym czasie, mając przy tym najwięcej zabawy. Bardzo trudno jest przetestować te wszystkie monitory, nie tylko ze względu na fakt, że akurat te są z totalnie różnych półek budżetowych, a to za tym idzie i konstrukcyjnych, i jakościowych, ale również dlatego, że bardzo trudno jest przekazać te wszystkie spostrzeżenia i wiedzę na filmie, odpowiednio je argumentując. Ale nic nie szkodzi. Najważniejsza jest idea, że możemy zebrać te wszystkie monitory w naszym własnym studio, które dobrze znamy jego zalety i wady, oraz to, że ten rozstrzał jakościowy i konstrukcyjny daje nam pewien punkt odniesienia, pewną referencję i to powoduje, że nasze potrzeby możemy sobie w jakiś sposób wyobrazić nie tylko na tu i teraz, ale być może za jakieś kilka miesięcy oraz zdobyć nową wiedzę. A jaka była nasza własna agenda na testy tych wszystkich monitorów? 4 ważne rzeczy. Po pierwsze, monitory do miksu nie oceniamy poprzez ich słuchanie. Naszym priorytetem było zaprzęgnięcie każdego z nich do miksu i sprawdzenie, jak sprawdza się w boju. Po drugie, robimy muzykę wokalną. I jeśli miałbym wybrać tylko jedną cechę monitora studyjnego, byłaby to z pewnością dokładność i rozdzielczość w paśmie średnicy. Po trzecie, optymalizacja, czyli stosunek jakości do ceny. Nasze studio jest wciąż aktualnie niekomercyjne, jest tylko dla naszych własnych potrzeb jeszcze. To niesie za sobą pewne konsekwencje w postaci kompromisów. I po czwarte, nie gadamy cyferkami, danymi technicznymi oraz wykresami. Według mnie te informacje są mało obrazujące, mało przydatne do tego, żeby stwierdzić, czy dany monitor nadaje się do pracy. Posłuchajcie, jak brzmią te wszystkie głośniki nagrane mikrofonem. Być może uda się zanotować kilka uwag. W tej części chciałbym się skupić na ogólnym wrażeniu, na pierwotnych wnioskach i na idei, że każdy jeden monitor był dla drugiego pewną referencją, punktem odniesienia. APS Classic 2020 to nadal bardzo dobry monitor. Daje się wyczuć jego naturalność i równomierność w całym paśmie. Bas schodzi bardzo nisko, transienty są bardzo solidne i w porównaniu do reszty monitorów mam dwie bardzo znaczące uwagi. Klasiki są bardzo przestrzenne, ale przełączając się z innych monitorów na nie, ma się wrażenie, że scena dźwiękowa się bardzo oddaliła. Szczególnie słychać to w paśmie średnicy, wszystko jest gdzieś daleko i nie ma takiego bardzo łatwego dostępu do poszczególnych rzeczy. Łatwo też można odczuć niską rozdzielczość i dokładność w paśmie średnicy. Szczególnie przełączając się z amfionów na klasiki ma się wrażenie, że klasiki są trochę zepsute. To prawdopodobnie też jest za sprawą sygnatury dźwiękowej amfionów, które są troszkę bardziej do przodu, a klasiki są bardziej wyrównane. Ale nadal średnica w klasikach jest niezbyt dokładna w porównaniu do innych głośników, które mam za plecami. Na klasikach zrobiłem bardzo sporo miksów, a niektóre z nich są nawet całkiem niezłe. Mimo wszystko ich komunikacja ze mną była zawsze w pewnym stopniu dosyć przypadkowa. Mogę zarzucić im brak powtarzalności, brak koherencji, spójności, co może prowadzić do braku translacji na inne systemy audio. Być może jednak jest to bardzo personalne, osobiste, gdyż w teorii technicznie głośnik jest na dosyć wysokim poziomie. Amphion 118. Amfiony stały się niemalże magiczne już od pierwszych sekund muzyki, którą dla mnie wygenerowały. Od razu ma się wrażenie, że jest to monitor do miksu.
Scena dźwiękowa jest niezwykle bliska uszom. Średnica jest lekko wypukła, ale ma się wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu. Czuć pewną naturalność i przede wszystkim ich brzmienie jest bardzo ładne. Mają taką bardzo pożądaną cechę dla monitorów studyjnych, jaką jest fakt, że są odkrywające, odsłaniające, czyli tak naprawdę od razu dają błyskawicznie informację dla nas, jaki charakter ma miks, czy jest spójny, jaki on w ogóle jest, czy są w nim jakieś błędy i w jaki sposób je poprawić. To niemalże taka odwrotność lupy dźwiękowej, bo cofamy się troszkę, widzimy cały miks z szerokiej perspektywy, ale z drugiej strony ta detaliczność i ta rozdzielczość tych głośników sprawia, że mamy dostęp niemalże z zasięgu ręki do każdych niuansów i detali. Na tu i teraz wydaje mi się, że właśnie pod tym względem takiego pokazania miksu z bardzo szerokiego kąta, ukazania nam ogólnego balansu, Amfiony są najlepsze z całej czwórki. Dynamika tych głośników jest absolutnie niebywała. Jakość transientów, ilość punchu, generalnie pod tym względem są absolutnie fenomenalne. Bas też jest bardzo dobry. Może nie schodzi tak nisko jak w klasikach, a tym bardziej w Barefootach czy Pulsarach, ale jest niemalże namacalny, ma swój własny charakter i bardzo dobrze się go miksuje. Na minus Amfionów jest na pewno fakt, że nie jest to do końca system pełnopasmowy. Na potrzeby osób, które lubią mieć dużo fanu z słuchania nisko schodzącego basu podczas komponowania, grania czy aranżowania utworów, czy po prostu słuchania, Amphion nie odpowiada zbyt dobrze. Mimo wszystko po testach w miksach mogę stwierdzić, że bas 808 brzmi tak jak chcę, żeby brzmiał. Translacja jest bardzo dobra. Barefoot Footprint 02. Nadal nie mam wyrobionego, mocnego zdania na temat Barefootów. Myślę po prostu, że to jest trochę narzędzie nie dla mnie. Footprint 02 to niemal pełnopasmowy, świetnie brzmiący głośnik. Ma najwięcej basu ze wszystkich testowanych głośników. Czasami nawet mam wrażenie, że tego basu jest troszeczkę za dużo. Mimo wszystko to bardzo dobry bas. Barefooty są też najbardziej trójwymiarowe dźwiękowo ze wszystkich porównywanych monitorów. Niemalże wypełniają pomieszczenie dźwiękiem. Średnica jest bardzo blisko, słychać wszystkie plany. Generalnie scena dźwiękowa przepięknie rozlewa się po pomieszczeniu. Brzmienie footprintów jest dosyć skomplikowane. Są dosyć trudne dla mnie. Prawdopodobnie potrzebny jest dłuższy czas na to, żeby się z nimi dobrze zapoznać. Mam wrażenie, że ich pasmo nie jest wyrównane. Co samo w sobie nie jest złe, ponieważ uważam, że wyrównana charakterystyka jest nieco przereklamowana. Natomiast w tym przypadku nie do końca rozumiem tą nierówność. Weźmy sobie na przykład średnicę. Ona jest ładnie wypchnięta w naszą stronę, ma dobrą dokładność, ma dobrą rozdzielczość, ale zauważam pewny spadek, pewne stłumienie częstotliwości górnego środka, jakieś 3-5 kHz. W efekcie dosyć trudno mi było ocenić taką klarowność i czystość wokali tak łatwo, jak mogłem to zrobić na przykład w przypadku Amphionu. Prawdopodobnie Sonarworks lub inne korekcyjne oprogramowanie zrobiłoby tu bardzo dobrą robotę. To monitor, który robi bardzo dobre wrażenie. To jest zupełnie inna, wyższa liga niż Classic 2020. Uniwersalność jest nagradzania na każdym etapie produkcji. Od pisania numerów, grania, komponowania, poprzez miks i odsłuch. Ex Machina Pulsar. Traktujemy tutaj Pulsary jako referencję, jako punkt odniesienia. Na pewno jest to jeden z lepszych monitorów, które słyszałem w życiu, a jego ogólna charakterystyka, sygnatura dźwiękowa jest niesamowita. W ogóle bardzo lubię personę Deva Vidiona, założyciela marki. Dev jest śpiewakiem operowym, inżynierem dźwięku, skończył Harvard na kierunkach fizyki i akustyki i to wszystko tutaj słychać. Pulsar brzmi jak głośnik z NASA. Ma cholernie dużo nie tylko kosmicznej technologii. Kevlary, DSP. Jest też z drugiej strony bardzo muzyczny, ładnie brzmiący, nieprzekolorowany. Pierwsze wrażenie? Wow! Ale dynamik punch nie z tej ziemi. Ale zaraz. Pomimo 9-calowego woofera, ten bas absolutnie nigdzie się nie rozlewa po naszym małym studio. Jest precyzyjny, jest punktowy, jest super dynamiczny i bardzo, bardzo nisko schodzący. Projekcja średnicy jest imponująca, podobnie góra pasma. Te trójdrożne paczki robią na każdym słuchającym ogromne wrażenie. Zaprzęgłem je od razu do pracy nad miksem i podobnie jak w Amphionach nie musiałem się ich brzmienia w ogóle uczyć. A jaki rezultat? Miks, z którego jestem bardzo zadowolony. Świetna translacja, świetny balans, ale w sumie nie powinno być to zaskoczeniem z uwagi na jakość i cenę pulsarów. Pulsary są na półce budżetowej, w której monitory
nie będą miały prawie żadnych poważnych wad. Ja odkryłem jedną taką małą wadę. Nie są tak odkrywające, odsłaniające jak Amfiony. Większość miksów brzmi na nich bardzo dobrze. Możliwość przetestowania monitorów we własnym studio jest nieoceniona. Jest to w zasadzie najlepsza możliwość, jeśli mamy potrzebę zmiany naszego systemu odsłuchowego. Akustyka jest nam dobrze znana, mamy świadomość jej ograniczeń, czujemy się komfortowo i całą uwagę możemy skierować na słuchanie, testowanie i miksowanie. APS Classic 2020, jakkolwiek nie byłby dobry w aspekcie stosunku jakość-cena, przestał być dla nas wystarczającym narzędziem. Braki w obrębie projekcji środkowego pasma utrudniają powtarzalność miksów, spowalniają pracę, a ja chciałbym być i efektowny, i efektywny. Mimo wszystko w swojej własnej strefie cenowej mam mało godnych konkurentów. Ex Machina Pulsar od samego początku traktowałem jako punkt odniesienia, referencję. Pulsary w swoim budżecie mają dosyć trudne zadanie, ponieważ mierzą się z dosyć zacną konkurencją jak ATC, PMC, Dutch Dutch 8C, Keyfree i wieloma innymi, ale wybór monitorów w tej strefie jest często podyktowany nie tyle co jakością, co indywidualnymi, personalnymi przesłankami. Osobiste przesłanki mam i ja i dlatego nie wybrałbym dla swoich własnych potrzeb Barefootów Footprint 02. To nie jest do końca monitor dla mnie. To jest monitor dla osób lubiących slogan, że mix powinien wpływać na odczucia ciała i Barefooty to zapewniają. Są uniwersalne, robią bardzo dobre wrażenie, są świetnie brzmiące, są pełnopasmowe w mniejszych i średnich pomieszczeniach. Sam szukam w monitorach czegoś bardziej osobistego, takiej pewnej intymnej komunikacji, wspólnego języka dla mojego rozumowania. Taki język znalazłem na tu i teraz z Amfionami, które czuję jako rozszerzenie mojego dźwiękowego rozumowania.